Witam. Tak wygląda kosmogram dzisiejszy. Przyjemny wiaterek. 16 sierpień 2025 rok. Stracone oczekiwania po wczorajszym spotkaniu, a właściwie dzisiaj nocnym, czy też jeszcze inaczej można by było powiedzieć, co uzyskał pan prezydent Trump, a co uzyskał pan prezydent Putin. Kiedy robiłem ten kosmogram przy państwu, bo ci, którzy śledzą, to wiedzą, że tam był ten rozwód, który chodził pomiędzy Wenus a Uranem. Kontaktowym oczywiście. I mnie to zirytowało strasznie. Kiedy robiliśmy osobno Władimira Putina, wyglądało na to, że na wszystko się zgodzi i na wszystko pójdzie jak po masełku. No i z panem prezydentem Trumpem to samo. Dlaczego razem nie? Dlaczego? Co się dzieje? Ale gdy przyjrzymy się temu dokładnie, to w gruncie rzeczy Donald Trump uzyskał właściwie wszystko, co chciał. Genialnie to doprowadził. Nie zdenerwował się, a powiedział, że jeżeli w samolocie jeszcze powiedział, że do dziennikarzy, że coś nie pójdzie tak, to zerwie te negocjacje, wyjdzie i koniec. Co zyskał? Zyskał wiadomości od Władimira Putina, które stoją po stronie jego do uzyskania dalszych historii, które mogą doprowadzić do jakiejś sytuacji w założeniu pokojowej. Bo władcy właśnie, o których mówiłem wczoraj i przedwczoraj, inaczej, między innymi ja już nie chcę mówić, wolę mówić stolicą, czyli Skorpiona, albo to miasto, które ma wielkiego niedźwiedzia w swoim herbie i oprócz tego jeszcze koziorożec Anglia i Francja, lew. No wszystko przepięknie, to wszystko pięknie wygląda, ale to nie jest tak, jakby wyglądało i z tym wodnikiem chodzącym w środku i to wszystko, co pacyfikuje w ogóle myśl ludzką, bo powód numer 1. Spotkali się trzej, łącznie z naszym premierem, go odstawili na bocznicę i zrobili sobie mały handelek. Kto ile da i kto ile zapłaci. A jeszcze pan, który ma, nie wiadomo czy pana w domu, czy starszego, czy też modyfikowanego. No więc wówczas następuje coś takiego jak chęć podziału tego kraju na kilka części i prowadzenia tej wojny do tak zwanego wyniszczenia, gdzie Donald Trump w ogóle nie dopuszcza do myśli, że może jakiekolwiek istnienie ludzkie odejść. I to jest podstawą tego wszystkiego, co się dzieje. I teraz najważniejsza rzecz, bo ja zostawiam to tak na później, dlatego że wiem, że osoby wchodzą tutaj i po 4 minutach uciekają i mają rację, że uciekają, bo
Po pierwsze ich to nie interesuje, dwa, że w ogóle nie wiedzą o co chodzi, ponieważ tutaj astrologia, a tutaj nagle facet opowiada o czymś, czyli ja. I mówi o jakichś dziwnych rzeczach, bo nie pojmują jeszcze jednej rzeczy, że astrologia to nie jest gadanie głupie o zodiaku i cały czas bębnienie, jaki to śliczny jest lew, tylko o tym czasie, w którym żyjemy, w którym funkcjonujemy, to co się dzieje. Dzisiejsza dłada samca, zaraz sobie podejrzę, jest byka. No to jest wartość, no wartość, jeżeli teraz jest wartość byka, no to trzeba przyznać, że byk to także Wenus i waga też Wenus u Władimira Putina. Z kolei nasz prowodyr, czyli tutaj Donald Trump, jest bliźniakiem i on spowodował to na terenie byłym Rosji. To jest świetne, na terenie byłym Rosji pokazał, jakie to, co ja uzyskałem dzięki przodkom tego kraju i wielkiego boom i kupiliśmy nawet ziemię, no więc to jest takie no, typowe podejście do Grenlandii i Kanady, bo Kanada jednak, co tu ukrywać, ale marzy tylko o tym, żeby stanąć przed obliczem Stanów Zjednoczonych i położyć rękę na sercu i powiedzieć: jestem z wami, bo przecież ten Trudeau to jest naprawdę, można dostać czegoś. I cała ta, zresztą co tu ukrywać, no tylko co może za de Gaulle'a Quebec przejść jakąś reformę. Tam przestanie obowiązywać ten francuski, co właściwie chyba nie będzie możliwe, no ale w założeniu. Zresztą są też miasta w Stanach Zjednoczonych, które mówią po chińsku, które mówią po polsku też, bo górale nie znają innego języka jak polski i to chodzi, to jest to, co nazywamy, i to jest to dobrodziejstwo tego kraju. Kiedy w gruncie rzeczy Rosja jest szalenie podobnym krajem i nigdy tej wojny nie było pomiędzy tymi dwoma molosami. No i wtedy trzeba brać jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że Donald Trump chciał uzyskać, żeby tutaj Władimir Putin mógł stanąć na czerwonym kobiercu. I udało się to. Udało się to w bardzo prosty sposób. Wprowadził go, sam przyszedł, podał mu rękę i w ten sposób wszedł na salony. No i to jest numer jeden. Jeżeli wszedł na salony, no to wygrał. I wprowadził go, gdzie w gruncie rzeczy był nietolerowany. Dlaczego? Dlatego, że i wprowadził go do własnego papamobile. Co prawda to troszeczkę inaczej się nazywa, ale wprowadził. Ja nawiązuję specjalnie, żeby Państwo wiedzieli, o co chodzi, bo mamy to wbite jakby w swoją świadomość naszego kraju. I teraz co uzyskaliśmy my? My dostaliśmy konkordat, no a tutaj też został wbity konkordat. Tylko innego typu, no Boże, co za problem. Konkordat jest wprowadzony i teraz trzeba się porozumieć, dalsze sytuacje, dalsze działania. W dodatku byli wszyscy przedstawiciele jednego rytu i drugiego rytu. I co najciekawsze, że pan, który jest jakby rzecznikiem tego rządu, założył czysto biały taki kubraczek, no i z symbolami radzieckimi, ale nie carskimi, tylko radzieckimi.
Bo przecież jakby był z Czarnym Orłem, no to by chyba lepiej wyglądał jako Rosjanin. No, założył ten sowiecki, że oni są twardzi, no i to jest lud pracujący, ciężki. No i oni mają w głowie to, że przeszli oni tą reformę, to jednak nie przeszli i oni chcą jakby w tym paradować, w tym swoim, ponieważ im jest dobrze. Dlaczego? No i teraz pytanie, dlaczego oni chcą do przeszłości? Bo można by było w ten sposób rozmawiać. A gdzie jest lepiej jak w kraju rad? No, w czasy za darmo, wszystko za darmo. Każdy Rosjanin ma tą swoją działkę, tą na wsi, na tej dierywni. Potem następia znowu coś, wiatr i już mnie chwyta. I to wszystko ma, tą daczę tak zwaną, tak? Nawet niektórzy jeżdżą daczą, takim samochodem i nawet dosyć przyzwoity. To chyba nie wiem, czy to ma coś wspólnego, czy nie ma, ale pewnie ma. I teraz przyglądając się temu wszystkiemu, działaniowi tutaj tej delegacji, która przyjechała dokładnie i była przygotowana jedna rzecz, że to byli starzy politycy. Politycy, którzy dużo mogą, dlatego że to jest ta śmietana Rosji. Rosyjska śmietanka, czyli najlepsi z najlepszych. Byli wystawiani także ze strony pana prezydenta Trumpa ludzie bardzo ważni, również też, ale wszystko młodzi. Nie byli ci, którzy byli tam od dawnych czasów. I teraz, jeżeli patrzymy historycznie, to musimy brać pod uwagę, że Rosja ma ileś lat tego komunizmu, ileś lat walki o swoją monarchię i chcą być najważniejsi i chcą dyrygować światem. Czy oni mają aż tak ogromny wpływ na świat? No, do tej pory tak. Ten świat bolszewicki, czy nazwijmy, padł im poprzez jedną rzecz, którą musimy pamiętać, no solidarność, ale ta solidarność otrzymała pewne apanaże stamtąd i rozpoczęła się ta cała historia podziału. No oczywiście, że powstały nowe kraje, nowe twory jakby i Rosja pacyfikuje je z powrotem, ponieważ, no co tu ukrywać, ale ludność ta została rozdarta. Krótko mówiąc, jeżeli ja mieszkałem cały czas w Rosji i jestem rosyjskojęzyczny, chcę do Rosji. I chcę być, a nie chcę opuścić tutaj tego terenu. I to jest numer jeden praw Władimira Putina i całej tej delegacji pod hasłem zarówno Rosji, jak i kraju rad, czy jak oni się tam nazywali, CCCP na końcu. Tego CCP pogania. No więc tutaj jest problem bardzo ważny, ale trzeba brać pod uwagę, że Stany Zjednoczone mają ten sam problem, bo stoją przed tym samym problemem, bo za chwilę przyłączą Grenlandię, za chwilę przyłączą Kanadę i jeszcze coś tam, a w dodatku ostatnią ziemią, jaką przyłączyli, między innymi jako państwo amerykańskie, kupili od Rosji Alaskę. I ta Alaska jest takim symbolem jakby Rosji, o czym mówił Władimir Putin, że tutaj są cerkwie, że tu są ludzie prawosławni, że tutaj wywodzi się jakby rdzeń prawosławia, co nie jest zupełnie prawdą, dlatego że Rosjanie dużo wcześniej byli gdzieś tam i Rosjanie zresztą zawsze to była bardzo ekspansywny naród i nawet, no co to ukrywać, jest, ja już pójdę dalej do Brazylii, do Argentyny, kiedy yerba mate też jest
pita z mlekiem i to jest przez Rosjan wprowadzone, a nie przez Niemców, że nie jest to bawarka, nie pamiętam jak to się nazywa, ale yerba pita z mlekiem i to właśnie Rosjanie wprowadzili. Także Rosjanie kompletnie wszędzie są. To jest naród, który zawsze będzie podążał za ekspansją i nie można mówić, że to są kolonizatorzy. W pewnym sensie też, ale to jest naród ogromny i zawsze znajdzie się ktoś. Zresztą oni mają wodnika. Wodnik w pewnym momencie podnosi, jak to się mówi, 4 litery, idzie do przodu i szuka wolności. Jak znajdzie swoją wolność i powie, o tutaj nie jest dobrze, to on tutaj będzie. I co on potrzebuje do życia? A nic nie potrzebuje do życia, tylko żyje i koniec. No i potem nagle brat brata spotyka. Tak. No więc to jest na tej zasadzie i nie mówmy, że nie, bo tak się znaleźli tutaj zawsze byli Rosjanie, zawsze tu byli. I to nie trzeba patrzeć na rozbiory, bo wcześniej też byli, jeszcze wcześniej też byli i bardzo wcześnie też. Zresztą ten Piotr, ich wielki, też podróżował od Belgii do Holandii, budował statki, nie statki, przyglądał się wszystkiemu. Zresztą oni mają taką charakterystykę, że zawsze francuskie to francuskie. Co to jest? Tak słychać, jakby drzewo pękało. Ja wiem, że na mikrofonie to słabo to słychać. No i mamy tutaj Stany Zjednoczone, które teraz, nie, zmieńmy temat. Co dokładnie Trump uzyskał? Uzyskał to wiadomości od Władimira Putina, co przeszkadza temu, żeby uspokoić się z tą wojną, zlikwidować te ofiary, te życia. Pokazał Putinowi zdjęcia, które posiadają Amerykanie w swoich zbiorach, a Amerykanie potrafią robić fantastyczne rzeczy tutaj pod tym względem. Mają doskonałe sposoby przepłacania i różnych innych, a w dodatku mają świetny wywiad, no co tu ukrywać. Połowa świata pracuje dla nich. I na Władimirze Putinie nie zrobiło to wrażenia. Zresztą pamiętacie, jak był ten okręt podwodny, też nie zrobiło na Władimirze Putinie żadnego ruchu. Nawet brew mu nie, jak to się mówi. Więc to już jest zupełnie inna kwestia tutaj. Ale jedna rzecz. Wyjęcie papierów i pokazanie, wytłumaczenie, dlaczego tak jest i koniec. I co powiedział w swoim wystąpieniu, gdyby był pan prezydent Trump wówczas, a nie Biden i ta cała tamta koalicja, tego działania by nie było. I to jest znamienne tutaj i to są troszeczkę wejście, jak to się mówi po wazelinie, dla Trumpa i Trump od razu urósł, mimo że jest wyższy i potężniejszy. I tutaj całkowicie się zgodzę, że to był bardzo ładny uśmiech w kierunku Trumpa i w dodatku ku negocjacjom i wskazówka dla całej ekipy Stanów Zjednoczonych, żeby po prostu zaczęli strzelać nie w te miejsca, tylko w te inne miejsca. I żeby przyjrzeli się temu wszystkiemu, co się dzieje. Co było wielkim naszym atutem, że wybrał pana Nawrockiego na rozmowę z sobą i na przedstawienie tego całego aparatu amerykańskiego, jak będą postępować tutaj podczas tych negocjacji. Więc teraz działania te pójdą w kierunku czy administracji Trumpa, nie jestem pewien. Raczej bym poszedł ku właściwie temu, co chce Władimir Putin. Dlatego, że Władimir Putin jest przedstawicielem narodu rosyjskiego
tego radzieckiego. I tu nie ma co się wygłupiać, że nie, tylko spokojnie, że jednak tutaj jest najważniejsza sprawa, a nie najważniejszą sprawą jest to, że w gruncie rzeczy by się wydawało, że ta sprawa będzie szła w kierunku amerykańskiego rządu. Nie, tutaj trzeba przyznać, że pan prezydent Trump zupełnie inaczej będzie podchodził do tego i będzie teraz właściwie pracował nad tym, aby Europa ugięła, czy w ogóle te wszystkie kraje ugięły się przed pewnym systemem. I teraz bardzo będzie dużo zależało przede wszystkim od nas. Jak my będziemy postępować? Pan Nawrocki już ukręcił nos panu Macronowi i teraz tylko trzeba jeszcze ukręcić właściwie przykręcić śrubę. My jako kraj, który ma prawo, łącznie z Węgrami, łącznie ze Słowacją, łącznie Rumunią i Włochami, bo tutaj trzeba brać pod uwagę, że to są kraje, które są, Włosi są też bardzo ważni w tym i pociągnięcia za pewien sznur. I wtedy możliwe, że ten kosmos da radę, bo w tej chwili właściwie kosmos, tak jak tutaj te osoby, które oglądały, moje spostrzeżenia i patrzenia, Władimir Putin jednak rządzi tym wszystkim i ma atuty. Donald Trump ma atuty też, ale jak się gra w karty, trzeba mieć mocne. No więc tutaj jedna i druga strona ma bardzo mocne karty. Tylko co z tego, jak w tym momencie co pokażemy, tacy będziemy. Kto szybciej wyciągnie tego kolta. I tutaj trzeba przyznać, że Rosjanie grają troszeczkę bardziej ładnie niż przypuśćmy w założeniu Amerykanie, a już najgorzej gra Europa, dlatego że Europa sama nie wie, co chce, ponieważ przez wejście do tego Mercosur i zlikwidowanie rolnictwa, zlikwidowanie tego wszystkiego, dopiero Europa się obudzi, jak rozpocznie się właśnie ten typ działania i wtedy Europa może stanąć w ogniu. I to jest najgorsza rzecz, że my sobie nie zdajemy sprawy, że pozbawiając się jakby źródła utrzymania środowiskowego, więc ten obszar daje mnie to, z czego żyję, to tutaj jest wielki problem. Dla Stanów Zjednoczonych nie jest to problemem, ale jest problemem jeszcze jedna rzecz, że w tym układzie są przede wszystkim Chiny i redukcja, doprowadzenie Chin przypuśćmy do stanu pierwotnego, co jest właściwie w ciągu 15 minut można to załatwić, wyprowadzając z Chin cały przemysł i wprowadzając go, przypuśćmy, z powrotem do Europy, co już się dzieje w Polsce. Między innymi niektóre dziedziny zaczynają funkcjonować. Więc wtedy, wówczas następuje degradacja jakby priorytetu i właściwie o to chodzi. To jest podstawą tego, abyśmy mogli w założeniu być w tej równowadze politycznej, do której chociaż nigdy nie dojdzie, bo zawsze znajdzie się jakiś wesołek, który będzie kręcił lody
swoje i będzie chciał je skonsumować. A tutaj nie chodzi o to, tylko chodzi o to, byśmy my jako Europejczycy, a w dodatku Polacy, którzy jednak mamy tą skazę psychiczną wojny i wojny nie przez nas wywołaną, tylko przez niemiecki faszyzm i przez człowieka, który w gruncie rzeczy był Niemcem, nie był Niemcem, bo był Austriakiem i ten kraj nie chce się w ogóle do tego mieszać, robi się neutralny nagle. I w dzisiejszych czasach jest takim cichym, w zależności od sytuacji, tak mu się podoba, a przede wszystkim marzy o dalszym wyjściu z tego i być wielkim krajem, mocarstwem, czyli Austro-Węgrami, kiedy Węgrzy korzystają z tej świadomości Austro-Węgier, bo mają Budapeszt i swoją kulturę, która jest niezależna, bo jeszcze oni byli jedyni, którzy zdobyli Rzym w gruncie rzeczy z Attillą i bardzo pamiętają o tym i to jest jedyny naród, który mówi językiem łącznie z Finami, gdzie Finowie są sprzymierzeńcami wbrew pozorom Polski i tak jak i braćmi Węgrzy się stali się to przez losy, więc my musimy w tej chwili właśnie tutaj postawić na tą kartę największą świadomość i bez względu na to, jakie będą konsekwencje, iść w tym kierunku, by stworzyć, nie mówię o Austro-Węgrzech, ale o tym, powiedzmy, jak my to nazywamy, Trójmorzu i jak najwięcej podłożyć się do pewnego systemu, który będzie spokojem dla kraju rad, nazwijmy, już niech oni zostaną w swojej kulturze, bo nie oderwali się jednak, widać po swoim, że zakłada białą, co też jest dziwne, no bo białe to Kanada, tak biała to jest śnieg biały i tutaj, ale Rosja też ma, no co tu ukrywać. No i jeszcze chodzi o Arktykę, no to też jest następna historia, którą trzeba brać, gdzie my jesteśmy współautorami. Pamiętać o tym, że jesteśmy współautorami i współwładcami tego terenu, tego regionu. Mamy do tego wielkie prawa i są one zapisane w światowej tutaj historii, gdzie nie ma Chin. Gdzie nie ma Chin, a my jesteśmy. I to jest wielki spadek po naszych dziadkach. Wielkich ludziach, że mimo caratu, mimo Prus, mimo Austro-Węgier rozbiorą, my byliśmy tam i zbudowaliśmy sobie przynajmniej jakiś fragment mądrości. I tutaj trzeba pamiętać. Słuchajcie, ja kończę, bo chcę, żebyście przemyśleli. Dzisiaj wieczorem o 21:00 będę to pokazywał i będę to... Zresztą ja nic więcej nie pokażę to, co pokazywałem. Tylko może już po fakcie, a wtedy w trakcie, przed faktem będziemy tutaj rozmawiać i prawdopodobnie się uda zdefiniować, to zdefiniowanie już było wtedy też, zrobienie tego wszystkiego w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. I te działania okazały się całkiem. Ja zresztą miałem pewne problemy tutaj intelektualne, jak to zweryfikować i w którą stronę to pójść, jak interpretować właśnie tutaj planetę, bo zawsze jest ten fragment, który jest niedopowiedziany
Ale trzeba przyznać, że planety no, nie kłamią i tutaj właściwie nadrabiając pewne sytuacje, na które zresztą Państwa uczulam, a w dodatku, co tu ukrywać, lęk przed cenzurą tak zwaną słowną, bo gdyby nie było cenzury, można by było po prostu wyraźnie powiedzieć tak, tak, tak i to w 3 słowach, które tam, jeżeli ktokolwiek zwrócił uwagę, to stosowałem. No ale później trzeba było wygładzić, dlatego że YouTube ma jakieś tam swoje algorytmy, o których zresztą zawsze po albo przed tłumaczę, że zwracać uwagę, no bo jednak trzeba kluczyć. No taka jest historia, taka jest polityka, no i takie są symbole, które założył pan, który założył biały sweterek i prześwietnie wyglądał w tym. No i w prześwietnym miejscu, co tu ukrywać, no to miejsce jest kultowe zarówno dla nas, dla tej części tutaj, no co tu ukrywać, wtedy mocarstwo by było naprawdę, mogliby, no wtedy prawdopodobnie mogliby powiedzieć, że u nich nigdy słońce nie zachodzi, tak jak to zawsze się chwaliła królowa Anglii, że jest tak potężną przywódczynią, a tutaj nagle przyjmuje się kogoś na jego terenie sprzedanym za właściwie w ciągu 2 miesięcy połowów rybek zwróciło się to. I na tym polega właśnie ten handel. I na tym polega siła, i na tym polega na symbolach, na świadomości. Zresztą to, co powiedział nasz przywódca duchowy, że po znakach nie poznacie, kiedy będę tu przychodził, tutaj na ziemię. No i cóż, z Bogiem, trzymajcie się, myślcie, doprowadzajcie swoją myśl do sensu rozwoju pragnień waszych, bo to są tylko nasze pragnienia, które musimy zrealizować. Czy realizujemy je? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy wielcy, potrafimy myśleć i rozmawiać o symbolach i symbolami przekazywać sobie pewne historie, które są wspaniałymi historiami, bo są już byłe. I nie możemy wyciągać ciągle tego toporu i cały czas z tym toporkiem biegać. A my Polacy no, jesteśmy właśnie tego typu nauczeni i no tacy jesteśmy. No i dobrze, no i bardzo dobrze. I mamy tutaj symbol najważniejszy pana z IPN-u, właśnie takiego, który z toporkiem no, nie biegał, ale za to biegał gdzie indziej. I potrafi dobrze krzyknąć. I wtedy słyszy piękną odpowiedź, bo wtedy się chce, bo ma się ten oddech w płucach, bo ten krzyk nareszcie może dotrze do innych i zakrzyczymy tą narrację, ten zielony ład, tą czerwoną głupotę i to wszystko, co jest przerażające. Zostawiam was, a ja gdzie? Przyszedłem stamtąd i tam sobie pójdę. A dlaczego? Bo muszę przygotować ten materiał. Najważniejsze, że słońce jest w ładzie byka. No cóż, do zobaczenia. Do 21. O 21 spotykamy się na live i wtedy popatrzymy sobie, bo tutaj to w parku. Ale pogoda jest świetna. Przynajmniej jak do tej pory, bo później może być cieplej i coraz gorzej. Czołem.